Już te zmywarki się rozsypują na tej drodze, zanim do Bułgarii dojadę. Widzieliście cenę paliwa? 6,40. Ostatnie tankowanie robiłam po 4,40. No i kto by się spodziewał, że na Brnie będzie korek? Kto? To uwaga, drugi kraj, jakim jest Słowacja. I kolejny raz się udało. Zawsze pilnowaliście. Idziemy 40 km. 40. Zablokowałam wszystkich. Tu gdzieś. Ja też muszę skończyć. Gdzie mam tu stanąć na pauzę? Kurde. Zmieszczę? No nie zmieszczę się tu. Co ja z tym zrobiłam? Źle, bardzo źle. No i widzicie, trochę mi nie poszło z tą pauzą. Mam 4,32 jazdy, czyli powinnam już stawać na pauzę i zaplanowałam sobie tam stanąć na wadze. No ale widzicie, że wszystko było zajęte, więc musimy jechać do następnego parkingu. Nawigacja mi pokazuje 16 km, więc będzie 15 minut przewalenia. Niedobrze, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze, no ale co? No zajęte było, widzieliście. A wcześniej parking był akurat jak miałam 4 godziny jazdy, a wiecie, wjadę dziś do Rumunii i w tej pierwszej części, już jak się zjedzie z autostrady, tam w Lugoj się nazywa ta miejscowość, taka większa, tam jest taki fajny, duży parking, strzeżony, a później dalej to są tylko takie zatoczki, no więc wiecie, z tym towarem, z tymi zmywarkami nie będę stała na noc w jakiejś zatoczce. Zresztą w sumie w dzień de facto, no ale tak czy inaczej bym się chciała wykąpać i tak dalej, więc ja wiem, że tam trzeba podjechać później najdalej jak się da, więc też nie chcę 10 godziny wykorzystywać i sobie chciałam tak chytro wykorzystać na 4,20 i kurde, nawet nie 4,20, tylko 4,30 prawie, że idealnie było obliczone. Było policzone idealnie. Myślałam, że nikt nie chce stawać na wadze na pauzę, bo tak jest ten parking ustawiony, że jak się wyjeżdża z Rajki, to trzeba przejechać przez wagę już. Kto normalny chce przez wagę przejeżdżać? Sam. Nadgorliwość gorsza od faszyzmu jest przecież. No dobrze, może nam się uda. Arad 69, to już w Rumunii. Pamiętajcie, żebym wykupiła winietę. Przerwa na zagadkę. Ile filtrów jest w ciężarówce? Żeby się dowiedzieć, przyjechałam do źródła. Do fabryki Manfilter, bo Manfilter to marka w pełni skupiona na filtrach. A za nią stoi doświadczenie i zaplecze inżynierskie grupy MAN & Hummel, która od dekad rozwija technologie filtracyjne dla pojazdów użytkowych i przemysłu. Historia tej firmy zaczęła się ponad 80 lat temu. W latach 40. panowie MAN & Hummel przebranżowili biznes tekstylny i skoncentrowali się na jednym obszarze – filtracji. To wtedy ruszyła masowa produkcja filtrów, m.in. do Volkswagena Beetle. Z czasem przyszły strategiczne partnerstwa i międzynarodowa ekspansja. Filtry trafiały do coraz większej liczby pojazdów, rynków i zastosowań. Dziś MAN & Hummel to światowa czołówka firm filtracyjnych. Ponad 21 tysięcy pracowników, około 80 lokalizacji na 6 kontynentach i średnio ponad 120 nowych patentów rocznie. Od ponad 85 lat inżynierowie działu badań i rozwoju pracują nad jednym celem – żeby filtry były coraz skuteczniejsze, trwalsze i dopasowane do realnych warunków pracy w transporcie, budownictwie i rolnictwie. Podczas mojej wizyty w fabryce najbardziej uderzyła mnie jedna rzecz – laboratorium i stała kontrola jakości. Testy wytrzymałościowe, symulacje realnych warunków pracy, porównania materiałów, analizy struktury filtrów. To nie jest zwykły produkt spółki. To technologia rozwijana bardzo świadomie, z myślą o mrozie, kurzu, wilgoci i dużych obciążeniach. I to właśnie dlatego filtry Manfilter są dostępne na całym świecie w jakości oryginalnego wyposażenia. No ale co ja wam będę tutaj opowiadać? Jak w Polsce to marka, która od lat cieszy się ogromnym zaufaniem warsztatów i mechanicy bardzo często wybierają właśnie te filtry, bo wiedzą, że po prostu się sprawdzają. A to jest dla mnie najlepsza rekomendacja, bo filtry to jednak są tacy niewidoczni bohaterowie pracy kierowcy. To są elementy, których na co dzień nie widać, ale jednak bez których ciężarówka nie jest w stanie normalnie pracować. To one chronią silnik, układy pojazdu i decydują o tym, jak długo oraz jak bezpiecznie może on jeździć. No i teraz odpowiem na to pytanie z początku. W jednej ciężarówce może być nawet kilkanaście filtrów. Filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry kabinowe, osuszacze powietrza, wirniki odśrodkowe, filtry oleju do skrzyń biegów, filtry mocznika, separatory oleju z powietrza, filtry płynu chłodzącego,
Filtry hydrauliczne. Jeden zapchany filtr może zwiększyć spalanie, przyspieszyć zużycie podzespołów i narazić pojazd na kosztowne awarie, często bez wyraźnych sygnałów w trasie. Ale jest też jeden filtr, który wpływa nie tylko na maszynę, wpływa bezpośrednio na człowieka. Filtr kabinowy. To ważna bariera pomiędzy kierowcą a tym wszystkim, co wisi w powietrzu na drodze. Pyłami, spalinami, alergenami i gazami. I tutaj naprawdę widać, że ta marka myśli szerzej niż tylko o technice, bo w ofercie mają różne typy filtrów kabinowych, od podstawowych przez węglowe, aż po wersje super premium, antyalergiczne, które wiążą alergeny, bakterie i drobne cząstki, ograniczają rozwój pleśni i skutecznie blokują szkodliwe gazy. To szczególnie ważne, jeżeli dużo jeździsz w mieście, przy autostradach albo spędzasz w kabinie kilkanaście godzin dziennie, czyli po prostu żyjesz w niej przez lata. Bo kierowca nie tylko prowadzi, on oddycha, śpi, funkcjonuje w kabinie. Dlatego czyste powietrze w środku to nie jest komfortowy dodatek. To realne narzędzie pracy, który wpływa na zdrowie, koncentrację i samopoczucie kierowcy. I właśnie dlatego filtry, choć niewidoczne, są jednymi z najważniejszych elementów w całej ciężarówce. Warto wybierać mądrze i nie oszczędzać. Ciekawostka. Pamiętacie, jak byłam na lodowych szlakach? W ekstremalnie niskich temperaturach każdy miał osuszacz na wymianę, bo wilgoć w układzie pneumatycznym powodowała zamarzanie hamulców i problem z kompresorem. No i patrzcie, jakie prezenty z Volvium dostaliśmy na pamiątkę tej wizyty. 2 filtry olejowe do Volviego i 2 filtry kabinowe z naszym logo. No dziękujemy. A teraz wracamy do vloga. Ach, jest źle, ale bywało gorzej, przynajmniej jest parking. Widzę, że wszyscy tutaj teraz zjeżdżają. Ale widzę, że tam jest wielki parking. Ja bym chciała na stacji, bym chciała skorzystać z toalety normalnej. Może kawy bym się nawet napiła. Zobaczmy. Tam są żeronda i tak dalej. Nie wygląda, aby to było bardzo duże miejsce, a tam tylko jakaś dla autobusów czy coś, chyba dla inspekcji, to się tam nie będę pchała. Daleko od autostrady, parking. No widzicie, dobrze, że nie zjechałam tutaj, bo nie ma gdzie stanąć. Miejsce, tu jest duże miejsce. Ja tandemem to zawsze potrzebuję miejsca więcej troszeczkę. Tu jestem dłuższa, pięknie. Od razu wydruk, trzeba złożyć samokrytykę. Starałam się jak mogłam, nie dało się. Ciepło się tutaj zrobiło, więc je troszkę rozbiorę. Ale to toalety daleko, jak daleko, ojojoj. Kto za mnie pójdzie, kto mi obiad ugotuje, kto za mnie posprząta. Pierwsze dni w trasie są ciężkie. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Gdzie jest moja toaleta? W domu tak nie muszę. Dobra, nie ma co miauczeć. Trzeba robić jedzenie. O, tam 15 wyszła, ale już nie będę przesadzać, bez przesady, żebym ja już sobie nie pozwoliła. Na 45 minut przerwy na obiad. Już by to była chora sytuacja. Chociaż ja jestem do niej zdolna. Śmieci wyrzucimy. Kupiłam za duże worki i mi śmierdzi. Więc dzisiaj dla odmiany miałam ochotę na brokuły. Będzie to. Ktoś kiedyś mnie zapyta, jaką mam broń do samoobrony, to taką. Patrzcie, jak takim czymś przywalę, to jest po prostu zmarznięte na kość, to zabije. A jeszcze jak będę wkurzona, tak jak teraz, bo nie było miejsca na parkingu, to po prostu gwarancja tego, że ja zabiję. Czym zabiłaś? Chili con carne. No więc tak, po pierwsze to troszeczkę wody, po drugie to jest taki jakby naoliwiony, ale do otwarcia, pakowania. Dobrze, teraz też jeszcze otworzymy łososia, taki wielki kawał, patrzcie jaki fajny, gruby. Ostatnim razem, powiem wam szczerze, że łososia jadłam jeszcze w trasie, bo tak ostatnio się go przyjadłam w trasie, że jak przyjechałam do domu, to nie chciałam myśleć o łososiu. Więc ciekawostka. No ale świeżutki. Pięknie pakujemy. No i teraz tak.
To by mi pasowało schować. No dobrze, to zrobimy jeszcze. Tak. Dobrze. A co do zamrażarki? No, w sumie to może być tak na razie. Ojejku, i tym oto sposobem mamy obiad już w trakcie. Rozkręcę drzwi, te drugie, bo jak mam zakręcone, to zawsze mam problem, żeby je umyć, żeby coś umyć, nie? Te drzwi są zakręcone. Ale dzisiaj jak wyjedziemy na Rumunię, tam staniemy na jakimś takim parkingu płatnym, to tam już nie powinno być problemu. Ciekawe, czy ja mam jakąkolwiek gotówkę. Tak, myślałam o tym, żeby wziąć gotówkę na Rumunię. Kurde, chociażbym 5 euro znalazła. Ciekawe. Ja się okaże, że w ogóle portfela w trasę nie wzięłam. Ale to niemożliwe, bo wzięłam. No pierwsze tutaj, jak to w damskiej torebce wszystko można znaleźć. Zobaczmy, czy się znajdą pieniądze. Niestety nie tym razem. To źle. Szukamy dalej. Portfela. Może w portfelu coś. No przecież wczoraj wyciągałam dokumenty z portfela. No tutaj też nie wiem. Gdzie jest mój portfel? To się w sumie przestaje robić śmieszne nawet. Ha, tu był. Czyli tam, gdzie szukałam pierwsza, tylko nie zauważyłam, że jest. 5 euro, 10 euro! 15 euro. Kurde, to ja dzisiaj będę miała wszystko po prostu tej nocy. Wszystko. Dobrze. Jezu, czy wy sobie wyobrażacie, że ja tutaj na przykład mam jeszcze dowód rejestracyjny mojego Jeepa kanadyjskiego. Już portfela praktycznie wcale nie używam, ale widać, że takie rzeczy tam są jeszcze. Dobrze. Zostawimy sobie zaraz tutaj na wierzchu. Gdzieś. Albo nie, bo przecież tak samo nie będę mogła znaleźć. Dobra, wiemy, że są w portfelu, a portfel daje tam do schowka, pamiętajcie. Dobrze, zobaczmy, czy zmieszczą się banany do lodówki już, bo banany, takie już są sam raz do jedzenia, wiadomo, że one, mieszczą się dobrze. Dłużej pożyją. Dobra, to teraz już to damy tu, z powrotem. No i dobrze. Chwilkę będziemy jeść. No dobrze. Kleił mi się widelec. Widziałam, bo ja czytam komentarze, tylko nie zawsze mam czas odpisywać. W zasadzie to zazwyczaj nie mam czasu odpisywać. No więc krytykowaliście mojego łososia, ale powiedzcie, co teraz jest takiego, co jest zdrowe? No wszystko jest pełne chemii, wszystko jest sztuczne, więc ja wiem o tym, że ten łosoś jest pełen chemii. Ale jakie mięso teraz nie jest pełne chemii? Mam jeden kawałek mięsa bez chemii, z Bieszczad będziemy któregoś dnia smażyć. Więc niestety, jeżeli chodzi o ryby, to mi się zdaje, że dzikich praktycznie już nie ma, a te, które są dzikie, to przecież tak czy inaczej jest tyle zanieczyszczenia po oceanach, morzach, że one też są zanieczyszczone mikroplastikami i tak dalej, więc o ile to nie jest łosoś ze szkockich rzek, no to mi się zdaje, że jest niemożliwe, żeby mieć zdrową rybę. Dorady i tak dalej, tak samo przecież to wszystko są hodowlane. No dobra, teraz się najem. Tego mi brakowało. Tłuszczu, białka i warzywa. Ale mi to dobrze zrobiło. Bardzo dobrze mi to zrobiło. Na tyle dobrze, że jak widzicie się rozleniwiłam i myję talerz i sztućce bez wychodzenia. I tak będę musiała wyjść, ale tak się, wiecie, rozgrzałam przez ten obiad i ta szyja jednak mnie boli. Nie chcę tak łazić od razu. Po prostu mi się nie chce. Rumunia ma generalnie dobrą wodę, dużo wody przy drodze, pitnej w ogóle, więc można sobie używać do woli. Fajne są te małe bańki z wodą, chociaż widzę, że te z kolei zaworki mi w ręce zostają. Te nakładki za szczęście, no ale trzeba uważać.
Tutaj. No i voilà, bierzemy śmieci, butelkę po wodzie i idziemy po kawę. 33 minuty. W domu tak zrobienie, zjedzenie, posprzątanie po obiedzie mi tak nie idzie. A to widzicie, zawsze tak jest, jak jest. Warunki kształtują człowieka. Ciężkie warunki, człowiek się dostosowuje. Na początku jest ciężko, a później jest super ogarnięty. A jak jest w domu, jest wygodnie, fajnie, ciepło, sucho. Ciepła woda, to widzicie. No to jest wygodnie po prostu. Nie powiem, że jest źle. Idziemy. Mam opisać wydruk. Albo wiecie co, od razu wpiszę. Cokolwiek po prostu napiszę i to powiem. Jest. Pierwszy wydruk trasy. Aby nie było więcej, ale nie ma się co oszukiwać. Będzie więcej. Już byłam gotowa do jazdy. Już miałam jechać. I co? Kto mi przypomniał o winiecie na Rumunię? Jesteśmy przecież na granicy praktycznie. Jak to się robiło? Dobra, wchodzimy tak. Eurowag. Tak. Ja winietę kupuję właśnie na Eurowagu. To mi idzie do faktury wspólnej. Logowanie tutaj. Jeszcze zasięg jest. Gdzie to było myto? Gdzieś to było, nie? Tu jest myto. Teraz... Tu jest Rumunia. Coś mi ten zasięg zamula dzisiaj. Tak. Nie, to będzie. Okres ważności zrobimy 7 dni. Data rozpoczęcia jest dzisiaj 18. Tak. Przejazd przez most nie. Kategoria pojazdu. Tak, F. Numer win. Co mi się dzisiaj dzieje z tym, patrzcie. Zatwierdź zamówienie. Jest. Patryk będzie mieć tutaj wyczyn. Zamówienie zostało przesłane. No i dobrze. Mamy i teraz i na powrót już zamówiono, więc wszystko gra. Teraz dopiero możemy jechać. Wydruk zrobiony. Samokrytyka złożona. Winieta mamy. Winieta jest. Jedziemy. Muszę sobie tylko jeszcze... Tu jest... Ta słuchawka muszę połączyć, bo mama dzwoniła. No i jest kawa. Druga dziś. To nie wygląda dobrze. Słuchajcie, jedziemy. Zerknijmy tylko jeszcze tutaj z rzut ekranu. 3, 2, 1, 0. Wchodzimy na tom. Ile mamy jeszcze? Do celu mamy, proszę Państwa, 980. No dobrze, to jedziemy. Zaczynam czuć, że jadę do Grecji. Słońce przyświeciło, od razu jest lepiej. Jak to widać, jest stworzenie napędzane energią słoneczną tak naprawdę. Nie wiem, po co je jem. Może słońce powinno starczyć. Słońce, woda, trochę ziemi i już. Jak rośliny, nie? One mają łatwiej. No, to jakiś nowy model samochodu. No, widać, że Rumunia blisko, bo pieski leżą. Ten to stanął tutaj. Chyba nadal odstawał, no dobra. No słuchajcie, to już jesteśmy kilka kilometrów tylko od granicy. Kazali tu zjechać, ale nic tu nie ma. Och, jaka tam ciężarówka przebrana. No i mamy 4. kraj tej wycieczki. Drugi dzień, a już 4. kraj. Wiecie, widzicie, dawniej to się stało w kolejce. Średnio 3 godziny. Na prawo była waga. Trzeba było pokazać bagaż, czyli towar, papiry, czasami winietę. I się dopiero jechało dalej. A teraz widzicie, jest spokój. Troszkę stoją, troszkę nie. Jest w pariatku. Rumunia! Jedziemy.
I koniec dobrego. Koniec autobany. Koniec. Fajnie się jechało, fajnie. Ale jak się płaci 70 euro za 7 dni jazdy po Rumunii, to nie można oczekiwać, że cały czas będzie autostrada. Dawniej na tych zatoczkach to dziewczyny jeszcze stały. Teraz widać, że zanikł zwyczaj. A co miałam wziąć następnym razem, jak będę jechać do Grecji? Co miałam wziąć? No jedzenie dla psów. Przecież tam piesły będą chodzić głodne. A ja mam same mrożone rzeczy, to tym razem im nie dam takiego, czyli kankarne. A sobie zęby biedny połamią. No nic. Jest jak jest. Zmywarki, trzymajcie się. Szczególnie na rondach. Na dziurach też się trzymajcie, a na zakrętach nie przechylajcie się. Te zmywarki, one są właśnie tak w takie kostki pakowane, że 3 jedna obok drugiej i wtedy jedna i takie, wiecie, po prostu takie kostki i one są całe streczowane tak dookoła. Więc, ale tego stretchu to też nie ma jakoś za dużo, bez przesady, więc no ja się będę starać jechać jak się tylko da, delikatnie, natomiast dziury są dziurami. Grawitacja działa tutaj tak samo jak w każdym innym miejscu na Ziemi, więc niestety, ale troszkę będzie tłupło, szczególnie w Bułgarii i szczególnie w Rumunii. Ale jak widzieliście, na tej polskiej A1, to jest ten kawałek niżej Częstochowy, no to tam też jest taki kawałek, nie? O Jezu, jaka ta jest opalona dziewczyna. Wygląda jak murzynka. Skąd tutaj takie? No, tutaj są takie parkingi wielkie przy rondzie w Lugoj. Na tym jednym jest nawet ładowarka do ciężarówki, a przynajmniej montowali. Widzę, że stoją, tak, już stoją. No i widzicie, w Polsce jeszcze targi nie kwitną, tutaj już kwitną. Jaki brzydki ten Mercedes, Jezu! Kto to wymyślił? Dobra, jedziemy, przyspieszamy to. Wulkanizar, tir. Taka czcionka w ogóle, jak drakulska, co? Myśmy już byli na wulkanizacji. Żadnych kapci! Żadnych! Co oni tu przy rondzie sprzedają? Cytryny, ej. Skąd oni te cytryny takie mają? W sumie fajnie by wyglądało na terasy. Haha, 17 jazdy. Jeszcze za szybko, żeby wstawać, bo tam jest parking, nie wiem czy widzicie. Ale tam jest parking, gdzie można by stać. Ale później jest też jeszcze dużo parkingów. Stromyczek, piękny. Góry.
Teraz to się chyba nawet rozmnożyło na 2 parkingi, albo to jest może jeden taki wielki. A może to jeszcze nie ten? Nie no, ten mam zapisany nawet w nawigacji. A to jest stara nawigacja, czyli widzicie. To jeszcze z początku Volviego, z pierwszej trasy do Grecji. Tego tutaj po prawej stronie nie było. Tam. Patrzcie, ten złoty dach. W tej kaplicy to się cuda zdarzają. Co? Aha, ta policja tu kontroluje. Patrzcie, bez kamizelki, bez odblasku. I gdzieś by tutaj można było stawać już na noc. Ten parking duży, ale brzydki. To tutaj niby po lewej, no dobra, idziemy dalej. A że tam był? Nie. Ładne widoki za to chociaż. Tutaj sobie kierowcy dają znaki, jak policja stoi jak dawniej. No, stoi. Za zakrętem stali. Takie policaje tutaj. Widzicie, tu miał być parking, a nie ma. Tam był wcześniej, ale takie dziewczyny chodziły, to tak średnio mi wyglądało. Jedziemy dalej. Śmieci w tych rzekach mają. Jak dawniej w Polsce. Zobaczcie, to jest nasz parking na noc. O, jakie to dziury. Oj. W sumie to nie wiem, czy to dobrze. Oho. Czy my tu przejedziemy? Przez te dziury. Dobra. Jakoś wjedziemy. Sleep, yes. Do you have a shower? Shower. Dusz. I'll go there. Nie wiem, czy za płotem nie ma lepszego parkingu, ale wyleciała taka pani. Tam jest, wiecie, tam jest równiej. To jest ciężko powiedzieć. Dobra. Mamy prosto do wyjazdu. Z boku Turek. Chyba go nie zablokowałam. Także głupio już mi było stąd wyjeżdżać, jak już przyjechałam przez te dziury. A też już mamy 8:42.
Aha, bo ona chciała tam, tak? A, mniejsza z tym. Miła była bardzo pani, więc niech zarobi. Pieniądze. Gdzie dawałam pieniądze? Tu dawałam pieniądze. A. Wyczesałam te włosy. Buona ziła. So, like 9 hours. Okay. Romania są? Mulțumesc. Romania? Romania? No. No. Polonia. Polonia. Dusz? No problem? No problem. Okay, is there? No. Restaurant? Anaktan? Okay. Here? Mulțumesc. Pani powiedziała, że trzeba klucz dać. W Rumunii to trochę jednak strach klucz zostawić do auta. Ale ja mam klucz od Skody. Na takie okazje. Generalnie to, żeby nie było, że wiecie, mi się zdaje, że w tych biedniejszych krajach Rumunia jeszcze jest trochę biedniejszym krajem. Widać zresztą po ludziach, to nie są tacy ludzie, żeby, wiecie, pójść okraść i tak dalej, nie? Bo to Rumunia się zawsze kojarzy z Cyganami, a Cygani to jest zupełnie inny świat. Cyganów to mi się zdaje, że więcej akurat jest raczej w Wielkiej Brytanii niż w Rumunii. Więc na pewno nie jest tak, żebym mówiła, że tutaj się jedzie i mnie okradną. Myślę, że większe szanse są na to, że okradną mnie we Francji niż na Rumunii. No ale dobra, ten hop to kombinuje. A bo ona może chciała, żeby on tutaj jechał w cofał. Mniejsza z tym, biorę torbę i idę się kąpać, bo tego potrzebuję. 5 euro kosztuje parking, ale tutaj zawsze, wszędzie w Rumunii 5 euro kosztują. Lepsze, gorsze, 5 euro. Dobra, ja idę, ale was nie biorę. Biorę was za to tu, do starego telefonu. Zobaczymy. Chociaż wiadomo, co tam będzie, nie? No przecież kiedyś w Polsce też tak się robiło, że się sadziło jakiegoś kwiatka w oponie. Taka restauracja. Dobrze, chodziło to też o taki klucz. Tu dusz, czy nie tu dusz? Chyba tu, nie? Albo? Nie. Dziękuję. Ah, here. Tutaj się można kąpać. Kilka osób. Ale słuchajcie, ale są wieszaki. No dobrze, wykąpane. W takich miejscach, gdzie jest tak wilgotno, nie ma wentylacji, to nie suszę nawet włosów. Powiem, że to nie ma sensu, ale zakładam czapkę, zakładam to. Tak w ogóle nawet pod spodem nic nie mam. Takie coś teraz zrobimy. Też wysuszymy. I ręcznik. I to też. Dobrze. Pierwsze. Gdzie jest moja kosmetyczka? Czemu tam jest? Pierwsze pójdzie na krem. Powiem wam dlaczego. To jest bardzo ważne. Pierwsze pójdzie krem, bo mam wcierkę do włosów. Ostatnio użyłam wcierki do skóry głowy, bo mi włosy wypadały. Biorę witaminy, ale poza tym właśnie takie na skórę głowy też podobno daje dobre efekty, więc zaczęłam robić też wcierkę. Ale ona jest taka paląca, że jak sobie wetrę tą wcierkę w skórę głowy i później bym nałożyła tymi samymi palcami krem, co kiedyś już to zrobiłam, no to bym wyglądała jak diabeł. Jakbym się spaliła na słońcu nie wiadomo jakim, więc na tym też polegają chyba te wcierki właśnie, że pobudzają mocno krążenie
I tym samym jakoś tam lepiej odżywiają te mieszki włosów, cebulki włosów, cokolwiek. No i więc dlatego już wiem, że zawsze muszę zacząć od kremu, bo później będzie źle. Trochę się wzięłam ostatnio za swoje włosy. Stwierdziłam, że jak się dobrze nimi zajmę, to może będą mniej zniszczone. Jest Wam dużo różnych odżywek. Może czasami mi się udaje też dawać na włosy. Nie tylko na to coś na włosy, więc taką mam wcierkę, widzicie. Więc sobie tak ją robię. W różnych miejscach. Mniej więcej wszędzie. Już jest i teraz trzeba się chwilkę pobawić. Chwilkę tutaj zrobimy jakiś kanał albo włosingowy, albo jakiś, nie wiem, beauty. Dużo Was nie nauczę, bo widzicie, sama się nie sama nie dokładnie wiem. Natomiast mam nadzieję, że kierowcy używacie kremu rano, jak się wy umyjecie, wieczorem, jak się umyjecie. Używacie kremu czy nie? Dawać mi tutaj znać w komentarzu. Ciekawe jestem też, czy używacie kremu przeciwsłonecznego do twarzy. Ja zawsze mam, ale żebym używała zawsze, niestety nie mogę powiedzieć. Chciałabym, ale jakoś nie potrafię tego regularnie robić, natomiast cieszę się, że mam w moim podkładzie jakieś tam 15. Coś ciekawe jest, że zawsze słyszę w Polsce, że trzeba nakładać 50 na twarz, natomiast nasza chyba najbardziej znana polska pani kosmetolog Joanna Czech, która odniosła wielką karierę w Stanach Zjednoczonych i jej klientkami są największe gwiazdy tego świata z Hollywood. Kiedyś przeczytałam, że ona rekomenduje z kolei 15, nie 50, bo uważa, że 50 ma tak strasznie dużo chemii, że w ostatecznym rozrachunku, w ostatecznym bilansie to po prostu mimo tego, że blokuje, to z kolei psuje też swoją zawartością, więc ona uważa, że 15 wystarczy. Jest złotym środkiem, bo są stosunkowo lekkie z jednej strony, a z drugiej strony już coś tam zabezpieczają, więc bardzo ciekawa teza. No dobrze, teraz już będę mieć włosy takie, że jeszcze na końcówki. Widzicie, odżywka jedna, druga, wcierka, jakiś olejek na końcówki. Wszystko teraz mam. Witaminy biorę. Wyobraźcie sobie, że ja codziennie witaminy biorę. No jest, widzicie? Ciekawe jak długo. Mam takie fazy pospolitego ruszenia. Biorę. Wszystko, a później nagle już zamiast 2 razy dziennie, to już raz dziennie. Później stwierdzam, że i później się kończy tym, że nic nie biorę. Gdzie dam grzebień? Tu dam grzebień, widzicie. Jeszcze mam, co mam, widzicie, grzebień polerowany. Taki, co się, widzicie, aż błyszczy, nie taki rapaty zwykły. Tylko podobno to jest też nawet ważne. Żeby takim gładkim, wypolerowanym grzebieniem czesać włosy, które są mokre. One mi się ładnie rozczesują. Nie mam problemu z rozczesywaniem, natomiast podobno też robi to robotę. Liczę na to, że teraz to już naprawdę będę mieć fryzura. I widzicie, nawet mam takie coś, taki jakby ręcznik specjalny do włosów, nie? Taki mięciutki, bo podobno to też ma być mięciutkie, bo jak jest nie mięciutkie, no to się włosy niszczą, więc... Co chcecie jeszcze wiedzieć o włosach? Jestem prawie że fryzjerką. Zresztą zobaczycie. Chciałabym Wam tylko powiedzieć, że jestem głodna i wyciągnęłam sobie, bo mam ochotę na coś konkretnego, mianowicie kanapkę. I w tym celu mam chleb z masłem i z papryką, taką marynowaną, którą robiłyśmy z mamą. Taka po prostu jestem, nie wiem co, ale w tym tygodniu jestem straszliwie głodna. No, to bym tylko jadła. Nie wiem, co mi się stało, czy mi się coś zepsuło, czy jak. Wezmę takie mniejsze kromki, 2 dla niepoznanki, nie będę się oszukiwać, że się jedną zadowolę. A tak wiecie, raczej nie mam żadnej kiełbasy, ani nic w tym stylu. Ja jem tylko steki ostatnio. Nie wiem, co mi się ostatnio stało, ale to też mi
Dwie lekarki powiedziały, żeby jeść po pierwsze czerwone, dobrej jakości mięso. Taka lekarka medycyny, bardzo znana lekarka zresztą, medycyny zachodniej powiedzmy, powiedziała mięso, ryby, warzywa, owoce do południa tylko. I to najlepsze owoce typu berries, czyli truskawki, borówki i tak dalej. To tak nie będzie, musimy to zrobić jeszcze inaczej. No i ta lekarka, Bajgalma, czy kurczę, nie pamiętam jak ona się nazywa, też mi tak powiedziała, mięso, dobrej jakości mięso. Dlatego tak ostatnio wcinam tą bieszczacką wołowinę. Ale Jezu, ona jest taka dobra. Problem z nią jest taki, że jak się zrobi steka, takiego z bieszczackiej wołowiny, no to kurde, później już zrobiłam to tylko raz, może restauracja, ale tak jak widziałam dziewczyny, które śledzę, chodzi o to, że po prostu poszłam do restauracji ze stekami, która jest popularna w Rzeszowie i widzę, że dużo dziewczyn z Rzeszowa prowadzących Instagramy tam chodzą na steki. No i kurde, było takie, to jest this is it? To nie, to już no thank you. Także odnośnie właśnie tego, że mięso, nie wiem, żadnych takich kupowanych rzeczy, już praktycznie w ogóle, tylko tego łososia, który jest niezdrowy i steki. No i w sumie jeszcze ostatnio wpadło to mięso mielone też z bieszczackiej, więc też jest właśnie pyszne. Już zrobiłam burgera z niego i zrobiłam spaghetti bolognese i zrobiłam też z niego właśnie chili con carne. Jakbyście chcieli spróbować, o czym ja mówię, to oni wysyłają. Taka, wiecie, reklama dla regionu mego podkarpackiego. Bardzo nie lubię, jak mam tak posmarowaną kromkę. Denerwuje mnie to, natomiast mój głód jest większy. A nie wiem, czy na deser się tak nie zdarzy, że jeszcze nie zjem miodu. Też od rodziców. Wszyscy mają pasiekę, ale mama się nią zajmuje. Na początku się razem zajmowali z tatą, ale później się za dużo kłócili przy tym i stwierdzili, że może będzie lepiej, jak tylko jedno się będzie zajmować. Jak byłam mała, to uwielbiałam paprykę, ale pamiętam, że jak byłam całkiem mała, to z kolei nienawidziłam papryki, bo mi siostra powiedziała, że to jest niedobre, żebym tego nie jadła i później mama mi próbowała, dużo mi musiała się na siłę natłumaczyć, żebym chociaż spróbowała, ale ja po prostu, jak usłyszałam od siostry, że to jest niedobre, to po prostu nie. I chyba w końcu jakimś szantażem nas dopiero mama raz zmusiła, żeby chciałyśmy iść na sanki. W sobotę jej powiedziała, dopóki nie zjemy papryki marynowanej, to nam nie wolno puścić. No i zjadłyśmy i mi wtedy z kolei bardzo posmakowała. Ja do tamtej pory uwielbiam paprykę marynowaną. To widzicie, to musiałam ja robić ten słoik, bo tu jest i zielona, i czerwona, i może też nawet pomarańczowa, i żółta. I to wszystko z własnego ogródka. To jest luksusowy towar. No, teraz będę mogła iść spać. Ja taka głodna jestem. A masło, Boże, jak ja lubię masło. Takiego tak grubo, aż posmarowane, pokrojone. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Damian Władysław Hermanowicz, Fab 3875, Mia Tajci.